Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia 8. odcinka w serii Środula 43. Proszę Państwa również o wpłatę cegiełki na realizację filmu pod tytułem Równia Pochyła, nad którym pracuję wraz z ekipą kanału Historia Zapomniana. Link do zbiórki znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu. Na zdjęciu tytułowym dzisiejszego odcinka, który nosi tytuł Likwidacja, widzimy wnętrze pomieszczenia, które pochodzi z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i jest opisane jako getto na Środuli po akcji likwidacyjnej. Nawet jeżeli nie byłaby to Środula, to myślę, że zdjęcie symbolicznie mówi wszystko o tej akcji likwidacyjnej i jej wynikach. Proszę Państwa, z jednej strony Żydzi na Środuli w 1943 roku cały czas spodziewali się wysiedlenia. Masowe deportacje trwały, pamiętajmy, od 1942 roku, więc nie mieli złudzeń, że ostatecznym celem Niemców jest zagłada całego narodu żydowskiego. Również w okresie, kiedy byli na Środuli. Nikt nie znał tak naprawdę dnia ani godziny. Warto tutaj wspomnieć chociażby wysiedlenie dzieci 19 maja 1943 roku, czy później akcję likwidacji, można powiedzieć, zarządu Judenratu z Mojżeszem Merinem na czele z czerwca 1943 roku. Tym niemniej Paweł Widerman w Połowej Bestii wspomina, że Gestapo robiło wszystko, żeby zamydlić oczy pozostałym jeszcze tysiącom Żydów na Środuli. Między innymi niedługo przed wysiedleniem ukazało się zarządzenie, zgodnie z którym Środula miała zostać otoczona ogrodzeniem, jakimś tam drutem kolczastym, płotem, no co miało właśnie na celu wprowadzenie w błąd ludzi. No bo jeżeli budują ogrodzenie, znaczy to, że getto przetrwa i ludzie będą dalej mogli na Środuli mieszkać i pracować. Paweł Widerman nie spodziewał się tego, że ta akcja likwidacyjna się zacznie w tym momencie, w którym się zaczęła. Zresztą Niemcy nieprzypadkowo wybrali właśnie sobie taki moment, czyli noc z soboty na niedzielę, z 31 lipca na 1 sierpnia 1943 roku, na rozpoczęcie akcji likwidacyjnej. Pogoda była piękna i Widerman opisuje te ostatnie godziny przed wysiedleniem, sobotnie 31 lipca 1943 roku. Opisuje, że jego wydział szkolny, którym zarządzał, na te piękne lipcowe dni przeniósł się z biura do ogrodu przy ulicy Außenzeile, czyli północnej, i właśnie po południu w sobotę, korzystając z pięknej pogody, wyciągnął się na trawie i zupełnie nie spodziewał się tego, co nastąpi już za kilka godzin. Zaskoczony rozpoczęciem akcji likwidacyjnej właśnie w tym, a nie innym momencie był również między innymi, zgodnie z relacją Heleny Żmigrud, Rudolf Braune, czyli właściciel szopu szewskiego. Gestapo absolutnie nie poinformowało go o tym fakcie. Pamiętajmy też, że między Niemcami od dłuższego czasu wówczas trwało napięcie i tarcia pomiędzy dwiema sprzecznymi politykami. To znaczy, z jednej strony mieliśmy Gestapo, które dążyło do jak najszybszej likwidacji gett i eksterminacji narodu żydowskiego, a z drugiej strony mieliśmy ludzi, którzy czerpali potężne zyski z przymusowej, niewolniczej pracy Żydów. Między innymi właśnie takiego Rudolfa Braunego, który był właścicielem szopu szewskiego, znajdującego się w okresie getta na Środuli przy ulicy Petrikauerstrasse, czyli Piotrkowskiej. No i zgodnie z relacją Heleny Żmigrud, Hans Dreyer z Gestapo wprowadził specjalnie w błąd Rudolfa Braunego, zadzwonił do niego w sobotę i pytał o radę dotyczącą ubioru na otwarcie wystawy sztuki, więc Braune zupełnie się nie spodziewał tego, co miało nastąpić. Tym niemniej w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia około 2 w nocy, jak widzimy z tej relacji Abrahama Krakowskiego, wartownicy czuwający przy domach, na dachach domów w getcie zostali, zaalarmowali resztę mieszkańców, że coś się dzieje, że getto jest otoczone przez Gestapo i policję, że przed budynkiem centrali, przed ten budynek przyjechały taksówki, warkot motocykli, światła reflektorów i w ten sposób właśnie zaczęła się akcja likwidacyjna.
Dosyć podobnie opisuje ją zresztą Kacetnik 135633 w książce Salamandra. Widzimy w tym fragmencie głównego bohatera powieści, Harego Prelesznika, który właśnie był wyznaczony jako wartownik tej nocy. No i zobaczył motocykl oraz SS-mana w pełnym rynsztunku bojowym, więc zaczął przed nim uciekać, ten zaczął do niego strzelać. Harry wpada do domu, budzi swoją partnerkę i razem schodzą do bunkra, żeby się tam ukrywać. Z relacji Samuela Brechnera dowiadujemy się o przebiegu akcji likwidacyjnej, która była bardzo chaotyczna, nerwowa i krwawa. No, opisuje, że to faktycznie wyglądało przerażająco. Getto zostało zamienione w pobojowisko. Niemcy strzelali niemalże na oślep i po akcji likwidacyjnej zostało na ulicach getta setki ciał. Widzimy tutaj na kolejnym slajdzie raport policyjny niemiecki już po zakończeniu akcji likwidacyjnej. Ona trwała dłużej niż była zaplanowana, ponieważ Żydzi stawili opór, przede wszystkim bierny, to znaczy setki, jeżeli nie tysiące ludzi ukrywało się w schronach, w kryjówkach, w bunkrach i Niemcy musieli już w pewnym momencie zacząć je przeczesywać mieszkanie po mieszkaniu i dom po domu, żeby ludzi stamtąd wyciągnąć. No tutaj mamy też takie statystyki, zgodnie z którymi w akcji likwidacyjnej wzięło udział 22 oficerów i 775 szeregowych policjantów i żołnierzy. W wyniku akcji likwidacyjnej łącznie wywieziono około 30 000 Żydów. Pamiętamy, że mówimy zarówno o Środuli, jak i o Kamionce w Będzinie, więc to jest ta łączna liczba. Około 400 Żydów z tego raportu wynika zostało zastrzelonych, zabitych w trakcie akcji likwidacyjnej. Straty inne oceniono, podsumowano jako 1 Niemca i 2 Polaków, chociaż co do tej kwestii nie ma zgody. Wydaje się, że jednak trochę więcej tych Niemców zginęło, ponieważ zbrojny opór został postawiony w kilku miejscach. Kolejnym dowodem na krwawy przebieg akcji likwidacyjnej jest relacja pielęgniarki ze szpitala żydowskiego, znajdującego się przy ulicy Okrzei, Róży Felczer. No i ona mówi, że właśnie 1 sierpnia, kiedy rozpoczęła się akcja likwidacyjna, szpital zostaje zapełniony rannymi, brakuje lekarzy, brakuje opieki nad nimi, no, słychać wszędzie krzyki i jęki tych, którzy zostali postrzeleni, są ranni i nie można im udzielić wystarczającej pomocy. Proszę Państwa, kwestia, która dosyć często umyka w dyskusjach nad gettem i likwidacją getta, no to są sami Niemcy. Znamy wielu z nich z nazwiska i tutaj mamy dokument pod tytułem Zbrodnie nazistowskie popełnione na szkodę obywateli polskich narodowości żydowskiej w Sosnowcu i Będzinie. Raport opublikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. No i widzimy tutaj nazwiska kilkudziesięciu funkcjonariuszy Gestapo, Kripo, policji oraz Urzędu Dienststelle w Sosnowcu, którzy wzięli udział w likwidacji getta. Warto się tym nazwiskom przyjrzeć i o nich pamiętać. Tylko część z nich została po wojnie ukaranych. I chciałbym wypunktować jedną taką postać, niejakiego Oskara Chamlera. Zgodnie właśnie z tym dokumentem z Instytutu Pamięci Narodowej, według relacji świadków, Oskar Chamler brał udział w akcji likwidacji getta, a warto podkreślić, że on był szoferem, w związku z czym prawdopodobnie nie musiał się aż tak, w cudzysłowie, zasłużyć przy akcjach likwidacyjnych jak inni urzędnicy, żołnierze, policjanci i oficerowie, więc wykazywał się brutalną nadgorliwością i mamy kilka takich przykładów zbrodniczych czynów Oskara Chamlera. Zabijał ludzi kolbą od karabinu, strzelał z automatu do tłumu, jak również oddał serię strzałów z automatu do kobiety, która chroniła się w piwnicy. Akurat Oskar Chamler nie uniknął sprawiedliwości i po wojnie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu w Sosnowcu.
Proszę Państwa, i w wyniku akcji likwidacyjnej ludzie, którzy byli wyciągani z domów, z kryjówek, ze schronów, byli gromadzeni w tym samym miejscu, z którego wcześniej codziennie rano wyruszali do pracy w shopach, w warsztatach pracy przymusowej. Opisuje to Paweł Widerman, który wraz z synem został pognany w kierunku tego placu przy ulicy Zeilenweg, czyli Okrzei. Jest to dzisiejszy park. Opisuje dokładnie, krok po kroku właściwie, jak ta grupa ludzi pędzonych szła na ten plac. Naprzeciwko szpitala, czyli przy ulicy Okrzei, skręcili w lewo i szli na dół w kierunku bloków, gdzie znajdował się shop Braunego. Najczęściej właśnie ten plac był takim ostatnim miejscem zbiórki przed wyruszeniem w kierunku linii kolejowych i z większości relacji świadków wynika, że większość ludzi, większość transportów odjeżdżała z Będzina i tutaj mamy między innymi relację Nathana Leipzigera, który również wraz z rodziną został przez Niemców wyciągnięty z kryjówki. No i oni zostali pognani w kierunku Będzina. Opisuje też ten moment, kiedy przechodzą przez ulicę. Można domniemywać, że szli ulicą, ciągiem ulic Piotrkowską w Sosnowcu i później Sielecką w Będzinie, a wokół stał tłum Polaków i obserwowali różne postawy tych ludzi. Część z nich płakała i jakby była świadoma tego losu, jaki ma spotkać Żydów. Natomiast część śmiała się i obrzucała tłum pędzonych do pociągu Żydów przekleństwami. Także zupełnie różne postawy naszych rodaków. Proszę Państwa, i tak mniej więcej wygląda to miejsce, z którego Żydzi sosnowieccy byli pędzeni dalej w kierunku pociągów do Będzina. Jest to ulica Piotrkowska. Widzimy pozostałości szopu Braunego i drogę, czyli ulicę Piotrkowską, którędy szli w kierunku Będzina. To wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie i jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz realizacji filmu Równia Pochyła. Dziękuję bardzo.